Ile to już lat minęło, od kiedy widziałem pierwszy film Mortal Kombat? Mnóstwo, naprawdę całe dekady, dosłownie. Więc no, kiedy pojawił się nowy film, stwierdziłem, trzeba obejrzeć, bo jestem fanem, tak? Jak najbardziej pamiętam, grałem już na fliperach w tę grę, więc stwierdziłem, ok, zobaczymy, czy to rzeczywiście ma ręce i nogi. No, mam nadzieję, że niedługo będzie kolejny odcinek, kolejna część i czy rzeczywiście będzie mnóstwo smaczków, mnóstwo tych rzeczy, które ja lubię. I o tym właśnie dzisiaj powiem, bo fabuła, no, nie jest jakoś wyszukana, ale akurat nie tego poszukuję w tymże filmie. Mamy oczywiście turniej, no, gdzie będą się naparzać, kto tylko może, będzie rzeczywiście dawał radę. I zaczynamy już z wysokiego C, bo pojedynek Sub-Zero ze Skorpionem naprawdę bardzo dobrze zrobiony. W ogóle podoba mi się cały ten klimat tej, można powiedzieć, no, feudalnej Japonii. Nie wiem, czy to dobrze ująłem, ale okej, powiedziałem, niech będzie, niech zostanie. Rzeczywiście jest to dla mnie coś pięknego. Fabularnie, no to jak już mówiłem, no to rzeczywiście w porządku może być, mamy tu jakieś wątki poboczne, ale nie o to chodzi. Ale postacie, to jak one są zrobione, ja wiem, że pewnie pamiętasz, tak samo jak ja, ten właśnie film Paula W.S. Andersona z 95 roku, gdzie tam między innymi Christopher Lambert wcielił się w rolę Raidena. Okej, to było tandetne, ale na tamte lata było rewelacyjnie. Ścieżka dźwiękowa również super. Później było już tak, tylko i wyłącznie gorzej, nie było rzeczywiście dobrze, ale tutaj co jest mocą, to widać, że reżyser, no co tu dużo mówić, to jest film od fana dla fanów, to rzeczywiście coś, co my kochamy i rzeczywiście rośnie, naprawdę rośnie serducho, bo może od początku. Film jest bardzo brutalny. Nie ma żadnej obcinanki. No wiadomo, że znane są te fatality i tak dalej z gry, więc tutaj to jest pokazane. Naprawdę wiele razy widzimy, jak bardzo brutalnie obchodzą się ze sobą zawodnikami, więc jeżeli masz słabe serducho, to sobie daruj. Rzeczywiście daruj sobie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo grubo. Ja osobiście coś takiego lubię. Rzeczywiście to ma smaczek i to ma sens, to że rzeczywiście całą tę otoczkę gry, no nawet pamiętam kiedyś były Babylities, że tam zmieniało się jakieś postacie w dzieciaki już na koniec. No ale to wiadomo, że nie zawsze coś takiego można było zrobić. W każdym razie, rzeczywiście postacie są dobre. Chyba moim ulubionym, musiałbym powiedzieć, w tym filmie jest Kano. On jest, no to jest kawał buca, naprawdę, rzeczywiście jest no, wredny, ale ma bardzo fajne poczucie humoru. Mi się to podoba. Rzeczywiście jest zrobiony fajnie, ciekawie, zagrany bardzo, bardzo dobrze. Nie wrócił żaden z odtwórców poprzednich Kane'a, bo to akurat było już ich aż dwóch, bo się okazało, że obaj zmarli. No niestety, trudno darmo, nie udało się. I Kano naprawdę wiele rzeczy w tym filmie zjada, przykrywa, ale kogo jeszcze bardzo lubię, to Sub-Zero, w tejże roli Joe Taslim. No i rzeczywiście to jest facet, który po prostu na bijatykach, na sztuka walki chyba zjadł rzeczywiście zęby, bo sytuacja była dosyć zabawna. W pewnym momencie musiał podejść do niego reżyser i mówić: słuchaj Joe, musisz zwolnić. Za szybko uderzasz, za szybko się poruszasz, kamera tego nie wyłapuje, ty po prostu jesteś szybszy niż, wiesz, Flash i tak dalej. No i okazało się, że musiał zwolnić swoje ruchy po to, żeby kamera to wszystko złapała. To akurat dosyć często się zdarza. Jet Li miał bodajże przy okazji chyba czwartej zabójczej broni podobnie, że musiał zwolnić. No, Jackie Chan i w ogóle ci wielcy mistrzowie sztuk walki, no są super świetni, są super szybcy i zanim my coś zarejestrujemy, no to już w tym momencie leżymy wywaleni nogami, bo oni nas pokonali. Ale to jest rzeczywiście moc tego filmu. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest mnóstwo smaczków, mnóstwo odnośników do tego, co znamy ze wcześniejszych filmów, serii, gier i tak dalej, i tak dalej. Jak się przypatrzysz, to gdzieś tutaj, proszę bardzo, gdzieś tutaj leży broń Kitany z filmu Mortal Kombat, tak? Gdzieś tutaj na murze w tle jest napisane, jak zrobić, puścić na przykład lód Sub-Zero i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy rzeczywiście jest całe mnóstwo. Get over here. Ten tekst, który puszcza chyba Skorpion, tak mi się wydaje, w oryginalnym filmie, tutaj również jest użyty i to wszystko jest zmiksowane. Na dodatek no, ta fabuła, która no, nie jest za bardzo wysublimowana, ale jest jakaś ta fabuła, jest koncept, jest pomysł rzeczywiście. No, biorąc pod uwagę, że film powstawał, miał swoją premierę w trudnym okresie, wiadomo, był Pandemix,
i tak dalej, te wszystkie obostrzenia. No, na szczęście udało się go zrobić dobrze, sensownie i fajnie. Oczywiście, ponieważ jest brutalny, ponieważ jest bardzo dużo tych rzeczy związanych, musiał być poddany cenzurze. Oczywiście, że tak. Kiedy wysłali film do MPAA to jest urząd w Ameryce, który przyznaje certyfikat. No, film dostał certyfikat NC-17, a oznacza to, że jest możliwość pokazywania tego filmu tylko i wyłącznie w prywatnych kinach oraz w kinach, gdzie są wyświetlane filmy dla dorosłych. Niekoniecznie takie, które wszyscy oglądamy. Dużo tam pewnie szwedzkiej i niemieckiej produkcji. W każdym razie okazało się, że trzeba go pociąć, ale nie za bardzo, żeby rzeczywiście uzyskać certyfikat ER, czyli od 18 roku życia, i w to właśnie celowano. Odwrotnie miało się przy okazji oryginału, bo tam celowano również w R, ale wytwórnia stwierdziła, nie, troszeczkę jeszcze potniemy i będzie PG tam 13 czy coś takiego. No i wyszło, tak, wyszło jak wyszło oczywiście. Jak się możesz domyśleć, przy okazji takiej wielkiej produkcji wiele osób było zainteresowanych, wiele osób było w kręgu zainteresowań, bo ich chciała wytwórnia, między innymi Bianca Brigitte Van Damme. Tak, skojarzenie jest jak najbardziej sensowne, no bo oczywiście to jest córka Jean-Claude Van Damme, próbowała, trenowała, niestety dla niej nie została się, czy dla nas, jeżeli jest tak dobrą aktorką jak ojciec, a to niespecjalnie, ale jeżeli jest tak dobrą mistrzynią sztuk walki, no to rzeczywiście mogło być lepiej. A przypominam, że postać Johnny'ego Cage'a wzorowana była właśnie na Jean-Claude'zie Van Damme. Ale skoro nie tylko Bianca, to jeszcze to jest mnóstwo osób i teraz wyczytam całą listę, bo rzeczywiście lista osób, które były zainteresowane albo studio je chciało, jest po prostu potężna. Vin Diesel, Megan Fox, Robin Shou, Daniel Wu, Manu Bennett, Scott Adkins, Jason Momoa, Tony Jaa, Ronda Rousey, Michael J. White, Iko Uwais i Liam Neeson. Wszyscy ci byli zainteresowani albo studio nimi się interesowało, jeżeli chodzi o różne poszczególne role. To chodziło oczywiście o role Shao Kahna, Kitana, Shang Tsunga, Liu Kanga, Kano, Johnny'ego Cage'a, Nightwolfa, Skorpiona, Sonya Blade, Jaxa, Sub-Zero i także Raidena. No domyślam się, że Raiden to miał być Liam Neeson, ale w końcu mamy azjatyckiego Raidena, także nie jest rzeczywiście najgorzej. Mnóstwo rzeczy z gry jest tutaj wytłumaczone, jest pokazane. Na przykład dowiadujemy się, w jaki sposób Jax stracił swoje ręce. No wiadomo, w tym momencie ma już inne, więc to też jest wszystko tutaj pokazane, wyjaśnione. I co mi się bardzo, bardzo podoba, no to ten film, taki film właśnie, ma stać bijatykami. One mają być widowiskowe, one mają być efektowne, one mają być super świetne. Za, że tak powiem, choreografię sztuki walki odpowiedzialna była ekipa Jackiego Chana. Jak najbardziej on ma swoją ekipę od choreografii i rzeczywiście spisali się na medal, bo mi się to rzeczywiście bardzo podobało, jak te rzeczywiście walki były przeprowadzone. No nie tylko ja byłem zadowolony, bo okazało się, że proszę bardzo, jest dobrze, jest fajnie, kręcimy drugą część, już niedługo, teraz w dobie tych wszystkich strajków, pandemiksów i tak dalej, może oznaczać rok, może oznaczać 5 lat, ale już niedługo jest zapowiedziana druga część, także tylko się cieszyć i mam nadzieję, że będzie dobrze. W ogóle jeżeli nie było tobie dane jeszcze zobaczyć tego filmu, a to grzech, naprawdę, to w opisie, także w przypiętym komentarzu będzie link do tego filmu 4K, bo akurat filmy, kiedy efekty specjalne rządzą, no to trzeba oglądać w takiej dobrej jakości na Blu-rayu. Możesz sobie go kupić, zobaczyć jak to rzeczywiście wygląda. I czy mogę ci ten film polecić? Z całego serducha, jak najbardziej, bo rzeczywiście Mortal Kombat, no ja wiem, że ten z 95 roku Paula W.S. Andersona, on był tandetny. No tak z perspektywy czasu. Wtedy to było coś pięknego, coś rewelacyjnego. Muzyka, to techno robiło super wrażenie. Ale rzeczywiście ten film to jest bardzo ciekawa, może nie uwspółcześniona wersja, ale nowa interpretacja. Wiadomo, że fabuła cały czas jest mniej więcej ta sama. Cały czas dostajemy kolejne gry, bo czy to jest powiedzmy Mortal Kombat XL, czy teraz niedawno chyba wyszedł Mortal Kombat 1. Ja i tak w ostatnimi czasy bardzo lubię grać Predatorem, bo pojawia się tam w którejś części. No to rzeczywiście tych postaci jest dużo, a tutaj dostajemy wszystko fajnie uwspółcześnione, nowe te wszelkiego rodzaju wątki. Teoretycznie zakończenie jest takie, że będzie druga część, że się pojawi w drugiej części Johnny Cage. Zobaczymy. Również teoretycznie odtwórca Johnny'ego Cage'a, roli Johnny'ego Cage'a w tym oryginale z 95 roku powiedział, że on się pojawi. Czy jako Johnny Cage? Nie wiemy. Czy może rzeczywiście w końcu stwierdzą, kurczę, skoro wzorowaliśmy się na Van Damme tworząc grę, może weźmiemy jego.
no wiesz, nie wyszło z Cynthią Rothrock, bo właśnie Sonya Blade w grze wzorowana była na Cynthii Rothrock, może wyjdzie przy okazji teraz z Van Dammem. Niekoniecznie on nagrywa rewelacyjne filmy. Wiadomo jak to jest, więc polecam Tobie ten film. Jak chcesz sprawdzić moją ocenę, to zobacz sobie na Filmwebie, tam jest rzeczywiście podana ocena, możesz zobaczyć jak to jest. A jeżeli lubisz takie filmy, mam nadzieję, że lubisz takie filmy i takie recenzje, to gdzieś tutaj są kolejne. Tak, całe mnóstwo.